Aquascaping TV, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie o wszystkim, co żyje w tym akwarium, a więc o rybach i krewetkach. Nie mam jeszcze... Chciałem sobie kiedyś kupić takie raczki małe, takie pomarańczowe. Nie wiem, czy one by żarły mi. Wiem, że można przeczytać w internecie, ale to, co piszą w internecie, to jest jedno, a co życie mówi nam, to jest druga sprawa. Jak ktoś może ma takie stworzenia w domu, to może napisać, czy one są bezpieczne w stosunku do małych ryb i do małych krewetek, czy po prostu je zjadają. Dzisiaj będzie o rybach, ale tylko tak troszkę o rybach. Słuchajcie, wypadałoby powiedzieć parę słów o tych rybach, bo ja trochę tak je traktuję jako dodatek do całego akwarium. Dlatego, że u mnie w akwarium głównymi bohaterami są rośliny. Może nawet nie. Rośliny to jest część wystroju. Głównym bohaterem to jest hardscaping. Staram się... W zasadzie powiem tak, nie inaczej, bo już się zaczynam motać. Hardscaping to jest jedyna rzecz, która tak naprawdę ode mnie zależy. To jest naprawdę jedyna rzecz, która ode mnie zależy i na którą mam wpływ. Pośrednio, jak rośliny rosną, też mam wpływ, ale tylko pośrednio, bo nieraz coś może wyjść nie tak, coś może pójść nie tak, człowiek coś źle zrobi, jakieś dodatkowe utrudnienia i problem gotowy. A hardscaping jak postawisz fajnie, tak masz już później cały czas. Do tego jak fajnie rośliny urosną, to jest ryba, to jest po to tylko, żeby troszkę dawała azotu i fosforu. Dodatkowo, żeby było na co patrzeć i po prostu, żeby moje dzieci też miały co obserwować, bo każdy lubi popatrzeć na akwarium. Tylko ja patrzę na rośliny, a wszyscy patrzą na rybki. Rybki, jakie mamy? Trudno nie zauważyć, jest Neona Innessa. Kupiłem je w ilości 40 sztuk. To jest ryba z hodowli z Wrocławia od takiego gościa, który prowadzi hodowlę. Ogólnie do Innessa byłem pewny, że to jest ryba zdrowa, że to jest ryba porządna, ale jednak wszystkie ryby władowałem do tak zwanej kwarantanny, do akwarium 25-litrowego, w którym sobie siedziały dość długo i tam obserwowałem je. Następnie dla pewności zrobiłem krótką kąpiel w preparacie znanej firmy, o której nie powiem. No i wpuściłem do akwarium. I na razie odpukać wszystko ok. Kurde, powiem wam z tymi rybami, dobra, będę gadał jakie są ryby, a później powiem wam taką swoją ogólną konkluzję na temat ryb w akwarium high-tech. Dobra, zwinnik Armstronga jest też. Chyba w ilości 20 sztuk. Są gupiki Endlera w wielkości 20 sztuk, same samce, bez samic. Tak chciałem po prostu w akwarium roślinnym. Powiem wam szczerze, jak się ryby mnożą, to nie jest za bardzo dobre dla akwarium, nie jest za bardzo pożądane, dlatego że po prostu czym więcej ryb, tym więcej później jest tego fosforu, azotu i to trzeba wszystko korygować. W chwilę człowiek się zagapi i ma problem gotowy. Dokupiłem sobie otoski do glonów.
Trochę mi się tutaj na kamieniu pojawia tych glonów. Może w poprzednim odcinku żeście widzieli, bo było trochę zbliżeń, teraz nie ma sensu zbliżeń robić. Co jeszcze? No i tak, z ryb to by było chyba tyle, nie? Chciałem sobie kupić jeszcze badisa bengalskiego, tą maleńką rybkę, co miałem ostatnio. No ale nie mają tej ryby i kurde, gościu tutaj w Niemczech, tam gdzie chodzę do tego zoologicznego, ten dziadek ruski, jak mi powiedział, że mam zapłacić za 4 rybki 59 euro, to tak trochę się zgięłem w pół i powiedziałem, że chyba poczekam, jak następny raz pojadę do Polski, ale wtedy nie wiem też, to nie jest taka prosta sprawa tą rybę dostać. Dobra, kupiłem sobie otoska. Otosek jako jedyna ryba wpuszczona do mojego akwarium, która nie wskazywała na żadne objawy chorobotwórcze. Przez pierwsze 4 dni wyciągałem codziennie po jednym trupie. Po prostu czytałem na ten temat, otoski tak mają. No to są ryby wszystkie z facet, który mi sprzedawał te ryby w sklepie zoologicznym, trochę żeśmy porozmawiali na ten temat. On powiedział, że 90% ryb typu otosek w sklepach zoologicznych są z odłowu. Po prostu tak trudne są do wyłowienia, a tam mówi, że jakiś człowiek pójdzie, zarzuci sieć, złapie naraz 500 sztuk i puści sobie do jakiegoś woreczka i wyśle to do Europy i się taki barany cieszą jak ja, że mam otoski. Które, mówię, trudne są do aklimatyzacji i no zdechły mi parę sztuk. Tych otosków miałem chyba ze 12, chyba z 8 zostało. Tam miałem 2 swoje jeszcze. 10 sztuk powinno być. Coś mało ich widzę, ale okej. Też w sklepie tym, gdzie otoski, kupiłem sobie krewetkę Amano. Krewetka Amano w akwarium roślinnym, jak dla mnie, jest nieodzownym elementem, która naprawdę bardzo, bardzo pomaga w walce z glonami. Chociaż glonów nie mam, jak mówię, na razie, ale coś tam skubają, to są jakieś takie niewidoczne, które załatwiają bardzo skutecznie. Jak mówiłem wcześniej, krewetka Amano najlepsza na glony. Nie wszystkie rodzaje, ale jest ok. I tak, i jak byłem w domu w Polsce, postanowiłem odwiedzić mojego kolegę, którego teraz pozdrawiam, Daro. Taki człowiek żyje w brzegu, koło mnie tam mieszka. I cóż, no i zakupiłem u niego krewetki sobie. Zakupiłem sakury czerwone. Wiem, że to nie znam się na tych krewetkach za bardzo i takie gadam ogólniki. Zakupiłem sobie pomarańczowe, czyli orange. I zakupiłem sobie niebieskie, czyli nie wiem jakie to się nazywało. Może jak Daro będzie komentował tutaj, to powie, jak to się nazywało. Jak nie będzie komentował, to nie. Słuchajcie, zachęcam do kupywania właśnie u takich ludzi, hodowców, takich krewetek, takich ryb. Krewetki zostały bardzo profesjonalnie zapakowane od Daro. Przewiozłem je 800 km bez żadnego problemu. Wysyła też paczki kurierem. Wydaje mi się, że człowiek godny polecenia. Jak macie do kupienia krewetki, to zastukajcie do Daro. Słuchajcie jeszcze. Jak mówiłem wcześniej, ostatnie takie moje zdanie. Mam nadzieję, wy też pewnie, że nie będzie za długie. Jak mówiłem wcześniej, rybki
w takim typowym roślinniaku, high-techu, to trochę taka trudna sprawa i nie zawsze wszystkim to się udaje. Po prostu rybki nie lubią samego tego ostrego światła. Od tego niektóre rybki lubią pływać w półmroku, niektóre nawet w całkowitym zaciemnieniu. Jak na przykład dowalimy tych LEDów do naszych roślinniaków, to te rybki po prostu od samego tego, że jest tyle tego światła, po prostu wpadają w stres. Jak wpada ryba w stres, to jest bardziej podatna na różne choroby, bardziej łatwo ją zaatakować przez różne choroby. Dlatego no, nie wszystkie rodzaje ryb nadają się do akwarium high-tech. Chciałem sobie kupić jakąś ramireskę, ale kurde, no nie mam ręki do tych ryb, muszę się szczerze przyznać i bardzo chciałbym, żeby na przykład jedna tutaj parka albo ze dwie sobie pływały. Troszkę tam tych krewetek mi tam przetrzebiły, tych mniejszych, nic by tam mi się nie stało. Ale fajnie, no lubię te takie pierniczki, te mniejsze, takie południowoamerykańskie. Ale nie mogę, no z ciężkim sercem po prostu nie chcę tej ryby po prostu męczyć. No, rozmawiałem kiedyś z takim hodowcą, który powiedział, że najlepsze warunki dla takich ryb po prostu jest zero chemii, zero jakichś nawozów, zero CO2. Wtedy ryby są w dobrej kondycji, bardzo łatwo się mnożą i są zadowolone. Słuchajcie, na dzisiaj to było wszystko chyba. Nie będę przedłużał, bo nie ma sensu. Akwarium na dzień dzisiejszy prezentuje się tak. Wydaje mi się, że nie ma. Poczekajcie jeszcze. Coś Wam pokażę. Wszyscy mają. Dlaczego ja mam nie mieć? O, jak to Baśka mówiła, kurwa taki motyw. Zachód słońca. Wszyscy mają, dlaczego mam nie mieć ja. Na razie, cześć.